Zastanawiałem się zwłaszcza od wyjazdu na emigrację, jakie są różne modele życia, jakie człowiek w mojej sytuacji może sobie wybrać. I wtedy robiłem taki systematyczny przegląd tych wyborów, których dokonywali różni ludzie, których znałem, albo którzy byli wręcz moimi przyjaciółmi, prawda? Żaden mnie nie zadowolił. Zresztą, tak powiem, znalezienie równowagi nie było rzeczą prostą. To znaczy, ja wiedziałem, że mimo mojego zaangażowania w polskie sprawy publiczne i które pociągały za sobą różne koszty, to nie ulega wątpliwości. Będę o tym mówił za chwilę. To ja nigdy nie będę Polakiem do końca, dlatego że nie jestem postrzeganym. I poza tym, że ja mam tę świadomość, część świadomości, częściowo tragicznej świadomości żydowskiej. Z tego też wynikało też takie poczucie, nawet jak wróciłem do Polski, to znaczy, że są pewne granice mojego zaangażowania i nigdy nie chciałem robić kariery. Być może dlatego też nie zrobiłem. Byłem doradcą, ale to było maksimum, na co sobie pozwalałem, mimo to, że miałem różne propozycje. Że w Polsce byłem właśnie albo jako doradca, często nieopłacany doradca, poza pierwszym rokiem Tadeusza Mazowieckiego, gdzie zresztą to były bardzo skromne sumy, ale gdzie uważałem, że byłoby nietaktem, gdybym odmówił, prawda? Bo to świadczyło o braku takiej całkowitej identyfikacji, zaangażowania mojego, prawda? I później fundacji, na dodatek fundacji, która czerpała swoje środki prawie wyłącznie ze źródeł obcych. To mi dawało takie poczucie całkowitej niezależności, to znaczy, że ja funkcjonuję w kontekście polskim, wypowiadam się, mówię w sprawach publicznych i że ja jestem człowiekiem całkowicie niezależnym. To znaczy, że to była też można powiedzieć, że to była istotna też cecha mojej postawy właściwie od dzieciństwa. To znaczy niechęć i wrogość wobec jakiejkolwiek zależności. I to, co ja wspominałem, że byłem nazywany w szkole buntowszczyk, prawda, przez nauczyciela rosyjskiego. To znaczy, że w dużym stopniu też wybór kariery naukowej wiązał się też z tym i również ograniczenia dla wyboru kariery politycznej, ograniczenia. Mimo pasji politycznej, którą miałem cały czas. I to jest paradoks. Tak powiem, całkowita niezależność była zawsze dla mnie, można powiedzieć, jednym z podstawowych celów.